mieście Fiu. Wszystko porobione na kopie Chin. Bardzo chcieli być Chińczykami. W sumie miasto to było stolicą imperialnego Wietnamu, który był backupem Chin, że tak to nazwę. Ale to było w XIV wieku i bardzo wiele się zmieniło od tego czasu. Ale Chińczycy dalej się zbackupowali się. Oni tutaj rządzili do momentu, kiedy było rozdzielenie państwa. W 1804 budowano. To był zamek z Wietnamu, który po kilku latach rządzenia dopiero został zatwierdzony przez Chińczyków. W sensie, że Chińczycy uznali, że on jest bossem i on może tu być bossem. Które zostało budowane przez 203 lata. Powstało w XIV wieku podobno, znaczy zaczęto budowę. Wybudowano 147 budynków, z czego stało się tylko 10. Przy inwazji strony południowej rozkaz był taki, żeby nie bombardować miasta, ani nie bombardować tego historycznego centrum miasta, czyli miejsca, w którym właśnie się znajdujemy. Ale ten rozkaz szybko uległ weryfikacji rzeczywistości i kiedy armia zaczęła ginąć w walce od domu do domu, zmieniono rozkaz i zrzucono wpis bomb na to miasto. I tak właśnie zniknęło te 130 budynków ponad. I tak z miasta zostały strzępy i tak 3000 ludzi zostało zepchniętych do przepaści. I tak populacja całego miasta zginęła. Za mną znajduje się pałac dynastii Nguyen. Imperator tam rządził, imperator tam siedział i urządzał przyjęcia urodzinowe i przyjmował gości. Właściwie to tylko pełniło funkcję taką reprezentacyjną, bo wątpię, żeby siedział na tym miejscu przez cały dzień. Przy budowie pałacu posłużyli się geomantami, którzy latali po okolicy i znajdowali miejsce na najlepsze położenie budynków. Podobno przez 2 lata tak latali ci geomanci i znaleźli tutaj nadrzeczne klimaty, gdzie powstał cały pałac i cały kompleks pałacowy. Kompleks pałacowy został podzielony na parę części. Każdy miał swój zakamarek, lepiej brzmi. Tak więc król miał swój pałacyk, w którym przyjmował gości. Tutaj jesteśmy w części, gdzie mieszkała matka i prababka. Była część rozrywkowa, była część produkcyjna, były stadniny, były części modlitewne i oczywiście zakazane miasto, purpurowe zakazane miasto, które powstało na wzór zakazanego miasta z Chin, gdzie miała wstęp tylko rodzina królewska. W purpurowym mieście mieszkali tylko najbliżej spokrewnieni z dynastią Nguyen. Tak więc tylko król, matka króla, bracia, siostry, księżniczki, eunuchowie i to wszystko. Pewnie jakiś ksiądz się napatoczył. A matki i babki sobie tutaj konopię przemysłową hodowały. Lekki zapach dzistu w powietrzu się unosi, ale palić tego nie można. Ale ciuszki powstaną z tego. Ani historia, ani pogoda nie oszczędzały ani pałacu, ani całego kraju. Tutaj jak pizło w 47 pierwszą wojną, to potem doprawiło 68 drugą, a na dodatek jeszcze tajfun przyszedł w 85 i rozwalił większość budynków, które już były odnowione po tym czasie. Więc teraz od 85 roku się wzięli za renowację i wypadałoby, żeby znowu coś piznęło. Ze 140 ponad budynków, które miały jakąś tam wartość architektoniczną, ostało się może 10. 3 próby restauracji nie przyniosły skutków. Teraz w obecnym stanie w roku 2017, przechadzając się po terenach, możemy dalej zobaczyć jakieś gruzy i inne dziwactwa leżące na ziemi. Kompleks pałacowy znajduje się na 25 000 m². Jest otoczony rzeką Perfume River i nie wiadomo, czy nazwa rzeki pochodzi od perfumów, czy perfumy pochodzą od nazwy rzeki. Zapewne wylewali wszystkie ścieki do tej pięknej oto rzeki. Teraz służy tylko, żeby rybki w niej pływały.
chúc thử nha. Dzisiaj wielki dzień, pierwszy raz u szewca zamówiłem galoty. Znaczy pierwsze sobie Ada zamówiła, ale potem była przecena i zamówiłem sobie też galoty. Moje nieśmiertelne galoty, które zajeździłem w ciągu roku. Przez pół roku szukałem zamiennika tak naprawdę. I każdy materiał był zły. Dobra, siedzimy naprzeciwko naszej krawcowej i patrzymy jak szyje, widzimy wszystko. A ona siedzi na fejsie i robi jakiś murzyn za nią. Hopa sobie najęła. Ciuchy na zamówienie są dosyć tanie w Wietnamie. Trzeba przyznać, że tańsze niż niektóre na straganach. Jakieś 40 zł można galoty kupić na zamówienie szyte w ciągu 3 godzin. Czekolady. Można też kupić podrobione ciuchy North Face'a i inne takie markowe rzeczy. Puch z jesiotra albo ze szczura. Ale przypuszczam, że nie gorszy jakościowo niż North Face'owe rzeczy produkowane w Nepalu albo gdzie indziej. To tylko metka i certyfikaty jakości, których tutaj brak. Będę chodziła. No. 3 godziny uszył nam pan 2 pary spodni. I nawet pasują całkiem. Nigdy tak dobrze normalnie galoty na mnie nie leżały. Ani mi pulok nie wystaje, ani żyć, nic. Wszystko. Wszystko mogę. Też mogę wszystko. No, thank you. I zielone. Ulica, na której zielone sprzedaje się na skuterach. Podjeżdża hop i szuszczy do ucha. Marihuana. I podobno dobra jakość jeszcze. Dobry interes jest kręcony. Co masz? Good food? Good friend. Good Czyli friend. oni chyba nawet nie mają tego zielonego ze sobą, tylko biorą od ludzi pieniądze i wracają za chwilę. A. No to interes złoty rzeczywiście. Jest za 5 południe, a my już przejechaliśmy 48 km. 50. No. Wyjechaliśmy o 10:40. Nie, o 9:45. Więc 2 godziny 15 zrobiliśmy tempo powyżej 20. Więc całkiem godny wynik, muszę przyznać. Ada dzisiaj robi swoje pierwsze 100. Na medal sprawności rowerzysty. Tak ze mnie leci. Jak po saunie. A ty też. Taka kropla potu z brudem. Nie. Osiem kilometrów podjazdu, no. Jeszcze. Ale potem z górki. Leci ze mnie ciurkiem. Trzeba jechać.
Nie wiem ile jeszcze, ale ciężko jest. Ada przejedzie 110 nawet. 10 km podjazdu włącznie. I to takiego permanentnego prawie. O, widziałeś? Miał GoPro w buzi. I co? Miał takie... Nie widziałam tego nigdy. GoPro w ryju trzymał tak? Znaczy, był taki mocownik w buzi i go się przypiął. Kozy idą. Zobacz ile jeszcze. Znowu zdjęcie, bo jesteśmy biali i to w dodatku na rowerach i w dodatku czerwoni. Czerwono-biali, prawdziwi patrioci. Z domieszkami czerni, brązu i nie wiem czego jeszcze. Ada ma tyle do powiedzenia. Po kilometrach podjazdu udało się zdobyć Hai-Van Quan, przełęcz znaną wszystkim lokalnym motocyklistom. Odkrytą nawet przez ekipę Top Gear za sprawą świetnych widoczków na morze i określana jedną z najpiękniejszych dróg nabrzeżnych na świecie. Hai-Van stanowi naturalną barierę pomiędzy północnym a południowym Wietnamem. Wszystko za sprawą gór anamskich, które ciągną się od poziomu morza aż po 1172 metry. Podział ten był znany tak dawno, jak sięga historia naszych czasów. Dynastia Han i dynastia Champa miały tutaj naturalną granicę. Na tych górach kończyły się całkowicie wpływy Chin. Podczas II wojny światowej bunkry na wzgórzu stanowiły strategiczny punkt obrony południa przed północą. Do dzisiaj straszą swoim wojennym wizerunkiem. Bunkry są, jest zajebiście. Stoją ruiny, ludzie oglądają, no nic pięknego. Może kiedyś jeszcze będzie z nich pożytek. Oby nie, ale nie wiadomo. Przełęcz się nazywa Diap Han i ma bodajże 900 metrów, więc całkiem spory kawałek sobie dzisiaj przykąsiliśmy pod górkę. A w dół drugie tyle. Hamulce będą piszczeć i skrzypieć. 10 km podjazdu po to, żeby wpieprzyć tego kokosa. Pierwszy taki podjazd Ady i pierwsze 100 km. Prawie już zaliczyła. I pierwszy kokos. Pierwszy kokos. Co on to wiedzie?
zachodzi słońca, my jeszcze mamy 20. 22! O Jezu, 22 nawet. Więc chyba musimy spiąć dupy. Bo jeszcze 10 minut i będzie za horyzontem. Tyle się nawjeżdżaliśmy, żeby zjechać. 15 km do końca. 5 do setki. Ja. A zaraz będzie mianowanie. Flacha na strzała, wina No, i ser. ale wiesz, że nawet o tym myślałam. Po takim przejeździe to należy mi się blacha wina. Bo Adę kolano boli i będzie trzeba nogę amputować już. Największe problemy śniadania od 7:30 do 9:00 wliczone w cenę. Ciężko odpuścić i ciężko wstać. Takie luksusy pierona normalnie. Tak wygląda osoba, która pierwszy raz w życiu przejeżdża 110 km, z czego 10 pod górkę, a fajnie w sumie, bo nie muszę patrzeć, tylko mnie widać od razu. Opowiedz o tym. Czy jutro byś zrobiła 110 km ponownie? No, Wolałabyś motor? chyba nie. Jestem z siebie dumna. Co ty robisz?